Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Z tej strony Maciej. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić naszego bizona z oferty. Przedstawimy, zobaczymy, jak on wygląda. Opowiemy trochę może o historii. Zwrócimy uwagę na słabe, mocne strony tej konstrukcji, tego kombajnu. Dlaczego był on takim hitem w polskim rolnictwie. Więc historia tego kombajnów Bizon ogólnie sięga 69 roku, kiedy to pierwszy Z040, jeszcze wtedy prototypowy, opuścił zakład w Płocku, a od 70 roku został wprowadzony do produkcji seryjnej. Został wprowadzony, ponieważ wtedy przestarzała konstrukcja kombajnu Wistula niestety nie spełniała wymogów, była za mało wydajna. No i tak inżynierowie musieli wykombinować coś, wykonstruować innego, aby zapotrzebowanie rolnictwa polskiego zostało po prostu wprowadzony jakiś model kombajnu, który da radę opanować te wszystkie hektary. No i tak właśnie w 70 roku i od 70 do 73 roku były produkowane takie kombajny Z040. No ale one też miały niestety tą wydajność nie za wielką, ponieważ to były czteroklawiszowe te kombajny, ale konstruktorzy, projektując już ten kombajn, mieli w planach większy kombajn i tak już mieli go zaplanowanego, że wystarczyło go wtedy tylko poszerzyć o ten jeden klawisz, no i całe wszystkie poprzeczne elementy mucące o tą szerokość wystarczyło poszerzyć i powstał wtedy pierwszy Z050 i ten kombajn był produkowany do 78 roku, a równocześnie były też produkowane już Z056, czyli tego, którego tu widzimy, z 82 roku. I ten kombajn Z056 to jest taka trochę przejściówka między 50 a tym końcowym kombajnem Z056. Co tu takiego mamy na przykład z 50? Z 50 jest tu część headeru, adapteru. Jest to header starego typu. Tu możecie zobaczyć, że jest jeszcze rozwiązanie z 50. Ten napęd headeru to był przez jeden pasek. Był naciągany tym kołem. Późniejsze 56 miały już pasek na stałe, zakładało się tylko sprzęgło. Montaż tego adapteru i jakby przekazanie napędu do montażu było szybsze. Stary typ headeru, jeżeli chodzi tutaj o podłogę, ona jest trochę dłuższa, ale nie ma tu takiej niecki, która miała zapobiegać przeciwko łapaniu kamieni. Z nowszych takich rozwiązań to jest tutaj motowidła, to już są od Z056, mają 6 ramion, 50 miały 5 i nie miały tej rury takiej w środku szerokiej, to ona była wąższa i tu były takie zaszczały jeszcze szły. No i 56 tu akurat napęd kosę, targaniec, co już jest też nowszego typu. 40 i 50 miały tam trochę te rozwiązanie inne. Przenośnik pochyły, tak jak już mówiłem, to tu jest akurat napęd, jeżeli chodzi o pasek na header, to jest starego typu, natomiast naciąg, jeżeli tu chodzi łańcuchów, to już jest nowszego typu. Starego typu z 50 jest jeszcze tutaj zabezpieczenie, znaczy podnoszenie ogólnie siłowniki hydrauliczne headeru, gardzieli, przenośnika pochyłego, to widzicie. Mamy taki cienki siłownik, obok jest taka rura, która ma dziurki i zabezpiecza przenośnik przed opadaniem. No i zastosowano tutaj akumulator hydrauliczno-gazowy, który był odpowiedzialny za to, że ten header podczas jazdy sobie tak trochę pływał. Nowsze właśnie kombajny, te 56, wtedy to miały tu siłowniki takie na sprężynach i te sprężyny odpowiadały, tłumiły drgania. Tu jeżeli chodzi o napędy mocarni, to za wiele się nie zmieniło w tych kombajnach. Dodam jeszcze tylko, że 56 były od 76 do 94 roku produkowane. Wyprodukowano ich łącznie około 75 000 sztuk. To trzeba podkreślić, że pod koniec lat 80 w fabryce w Płocku w jednym roku potrafiło zjechać nawet 6 000 kombajnów, także potencjał tej firmy naprawdę był bardzo duży. Z takich minusów, jeżeli chodzi o te kombajny, no to tutaj bardzo takim minusem to jest skrzynia biegów nieodciążona, czyli nie ma tu zwolnic w tym kombajnie, tylko jakby te koła planetarne zwalniające są w skrzyni biegów. No i niestety te skrzynie biegów były trochę tutaj takie wadliwe, często się psuły, ich naprawa też jest trochę kłopotliwa, ponieważ nie ma jak do tego kombajnu podstawić. Wiadomo, tam już sprawni mechanicy, którzy to robili nieraz, potrafią sobie z tym poradzić, ale ogólnie no to jeżeli chodzi o skrzynię biegów, był to taki minus tych kombajnów. No i słabe hamulce, które też do samego końca produkcji
niestety były słabe, chyba że wersje eksportowe bądź końcówka produkcji tych kombajnów, wtedy było na podwoziu Rekorda, tamte hamulce były inaczej rozwiązane, tam to zdawało egzamin. No i tak tu widzicie ten model naprawdę zadbany, jeżeli chodzi o 82 rocznik. Tutaj koła wariatora nie mają wytarć, czyli ten kombajn też jakoś za wiele nie robił. Tu można zobaczyć, pas wychodzi na sam zewnątrz tego górnego koła od odrzutnika, czyli na pewno idzie tu uzyskać pełne obroty mocarni. Nie będzie problemów, żeby właśnie te obroty nie były zbyt niskie. Kosz podsiewacza widać tu na bieżąco, gumy były wymieniane, ponieważ tu nie są wytarte te miejsca, gdzie pracuje kosz sitowy. No to często tam widać w tych miejscach, jak ktoś nie dba o wymianę tych gum na czas, jest tam to wytrzaskane. Regulacja sit nowszego typu. 50 miały z tyłu za sitami jeszcze regulację. Z takich różnic jeszcze skrzynka narzędziowa. 50 miały tutaj taką skrzynkę jak 60, 30, tu już widzicie, jest to na dole zrobione. Wyłącznik prądu jeszcze mechaniczny, tak jak miały to 50. Nowsze 56 miały zaś już na klawisz z kabiny. I tak, co tu zmodyfikowano w 56, jak tu widzicie, pas napędu mocarni jest już trzyrzędowy, zespolony. 40, 50 miały taki szeroki pas, jakby transmisyjny. No to tam zdawało może egzamin, ale no tam nieraz te pasy schodziły, spadały, było więcej z nimi problemów. Te rozwiązanie już jest takie bardziej pewniejsze. Jak widzicie, klepisko, cepy też nie są w najgorszym stanie. Na pewno jeszcze na to można popracować. Wariator, napęd, przenoszący napęd, też tu owiany słabym punktem tego kombajnu, a tak naprawdę nie jest może to słaby punkt tego kombajnu, tylko niestety no, trzeba poświęcić mu trochę czasu, żeby to zawsze było sprawdzone. Wtedy to działa poprawnie i nie ma z tym problemów. Dlaczego to jest takie owiane z takim słabym punktem, jeżeli chodzi o bizony? No one często tu te wariatory pękały, tu te mocowania. Niektórzy to wymieniali po kilka razy w sezonie, a tak naprawdę wystarczyło wariator zregenerować, ponieważ tu ta tarcz pływająca, ona po pewnym czasie użytkowania, ona cały czas, jak zmieniamy prędkość, pracuje od lewej do prawej strony, ona się wyrabia, no i dostaje wibracji. I niestety jak dostanie takich wibracji, wtedy to wszystko się przenosi na cały tutaj ten wózek, tu na te mocowania, no i niestety to wszystko potem tutaj pęka, więc takim głównym powodem, dla którego to jest takie owiane słabym punktem, to jest tylko wyłącznie niedbałość, nie naprawianie tej przekładni na czas, tylko praca przez dłuższy okres z takim luzem. To jeszcze nowsze 56 potem miały napęd przenośnika pochyłego na 2 paski i na header też szły 2 paski, tu jest tylko jeden pasek klinowy. Wejdziemy sobie na pomost. Pomost tu jest już typowo od 56. Kombajny 50 miały akurat inne tutaj wyświetlacze, nie miały licznika obrotów silnika, miały tylko obroty mocarni i te wyświetlacze, przepraszam, wskaźniki od temperatury, ciśnienia oleju, naładowania były troszkę innego typu. To akurat rozwiązanie to jest zaciągnięte z samochodów ciężarowych, produkowanych w tamtym czasie też w Polsce. Przejdziemy sobie może teraz do silnika, do góry. To jest akurat miejsce, które zasługuje na duży plus w tych kombajnach, czyli silnik SW400, naprawdę bardzo dobra jednostka, praktycznie niezniszczalna, jeżeli ktoś dba o czystość filtra powietrza, wymienia na czas oleje, filtry, olej silnikowy, filtr oleju silnika, filtry paliwowe, naprawdę te silniki są nie do zajechania. Jeżeli ktoś mówi, że ten silnik jest kiepskiej jakości, coś się z nim dzieje, to tylko wynika to z niedbałości o serwis i regulację tych tutaj silników, bo tak naprawdę są bardzo dobre jednostki. Co tutaj mamy? Stary typ węża ssącego, nowsze typy miały tutaj rurę, potem już taką cienkościenną, pierwsze takie miały przewód, tak tutaj widać, a pierwsze jeszcze kombajny miały akurat w tym przewodzie jest taka sprężyna w środku, która zapobiega jego zgniataniu, zasysaniu,
Pierwsze kombajny nie miały tej sprężyny, tam nieraz ten wąż potrafił się w środku rozwarstwić. No i niestety kombajn nie miał siły, nie miał dostępu powietrza, ponieważ ten przewód się w środku rozwarstwiał i nie miał silnik powietrza. Co tu z takich... Jedyny minus, jeżeli chodzi o te silniki, to było to, że zużywały one olej silnikowy. Niektóre silniki, które wyjeżdżały z fabryki, były jeszcze na dotarciu, potrafiły w pierwszych dniach pracy nawet pobrać z tego silnika kilka litrów oleju dziennie. Dopiero jak się dotarły, wtedy ta ilość spadała. No niestety wynikało to z tego, że producent tych silników montował tutaj za mało pierścieni, tylko wersje eksportowe, bądź jak ktoś robił sobie już remont takiego silnika, zakładał takie tłoki z tulejami, które miały więcej pierścieni. Tamten jakby pobieranie tego oleju, ta wada nie występowała już wtedy w tych silnikach, ale niestety te, co fabrycznie wychodziły tu na kraj, to miały taki jeden pierścień za mało i stąd te silniki pobierały olej, aczkolwiek nie wpływało to wcale jakoś na pracę tego silnika. Poza tym, że trzeba było często kontrolować stan oleju i go dolewać. No tak jak widzicie, często od tej rolki napędu bębna mucącego kombajn lubiał się zapalać. Tu ta rolka, tam są takie małe łożyska, a jest tutaj duża prędkość obrotowa i tutaj duże obciążenia są na te łożyska, także te łożyska trzeba często kontrolować i wymieniać, ponieważ tu naprawdę one lubią się często rozlatywać i od tego właśnie łożyska te bizony lubiały się zapalać. Idziemy jeszcze sobie, otworzymy zbiornik. Zobaczymy sobie silnik tu z tej strony. Tu warto przed kupnem takiego bizona sprawdzić zawsze stan silnika za pompą wtryskową, ponieważ w tych miejscach tutaj te silniki, jeżeli ktoś na czas nie spuścił wody, na okres zimowy lubiały pękać te bloki i tu często się spotyka bizony, jak tam się zajrzy, to te bloki są pospawane, poklejone, różnego rodzaju tam rzeczy się z nimi dzieją, no ale to też wynika z niedbałości operatora, jeżeli chodzi o kombajn. Stary typ przewodów do chłodnicy oleju silnika. Nowsze modele miały tutaj już metalowe rurki. Tu często też od tych węży właśnie kombajny się całe paliły, ponieważ tu zawsze pod tym silnikiem, no zawsze, nie zawsze, no jak ktoś nie dbał, nie czyścił tego, pod tym silnikiem zawsze było dużo kurzu, różnego już tu wycieków, olejów, paliwa. To wszystko było, wiadomo, łatwo palne i wystarczyła drobna iskra. Jak te kombajny tu się zapaliły, zanim operator zauważył kombajn, taki przewód zaczął się palić. No i w momencie, kiedy ta guma się przepaliła, zaczęła z niej wylatywać, zaczął z tej gumy wylatywać, z tego przewodu gorący olej silnikowy. No niestety można sobie tylko wyobrazić, co się działo, jak do ognia dolejemy gorącego oleju, także wtedy ten pożar robił się momentalnie bardzo duży, cały kombajn zajmował się ogniem, no ale no mówię, producent tam w późniejszych tych latach produkcji już to zniwelował ten problem, że tutaj były rurki metalowe, zastąpiono te przewody. No akurat bardzo dobrze, bo to mówię, często się zdarzało, że jak kombajn się pod silnikiem zapalił, jak te przewody się zajęły, to potem taki kombajn praktycznie był już nie do ugaszenia. No, każdy z Was chyba zna dźwięk, odgłos tego silnika, naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. Jest to jeden z moich ulubionych dźwięków, wspomnienie dzieciństwa, żniw na wsi. Bardzo fajny dźwięk. Tu charakterystyczne miejsce dla bizona, czyli miejsce z zapasowych pasków. Jest bardzo częsty widok. No, niektórzy nawet te rury potrafili taki ten komin ssący urwać. Tyle tych pasków mieli na zawieszane tutaj zapasowych. Układ chłodzenia tego kombajnu też taki minus trochę tutaj, że ten układ jest słabo wydajny. Tutaj te siatki potrafią się po kilku godzinach całe zalepić. Niestety trzeba kombajn zgasić i oklepać, zgasić i tu po prostu puknąć w tą siatkę, żeby to spadło. No i tak tu widzimy chłodnicę oleju. Tu też ta chłodnica oleju niektórzy klienci przenoszą sobie przed chłodnicę wody. Wtedy ten układ
chłodzenia oleju silnikowego jest bardziej wydajny. No a tu na te siatki, no to już jak wiecie, na pewno każdy z Was, kto ma Bizona, zakładał już sobie też takie osłony, które ciągną powietrze od góry. Wtedy nie ma tej potrzeby ciągłego gaszenia kombajnu i czyszczenia tej siatki. No i dobrze, myślę, że to by było tak na tyle. Z grubsza oczywiście, bo jeżeli byśmy chcieli dokładnie opowiedzieć każdy element w tym kombajnie, jego mocne i słabe strony, to byśmy musieli ten film zrobić dosyć długi. No ale tak na koniec, myślę, że każdy z Was za tym czeka, żeby odpalić tę bestię i posłuchać, jak ten silniczek tutaj naprawdę sobie miło pracuje. Weźmiemy, naciągniemy gaz, środkową pozycję, dźwignia zmiany biegów w pozycji luz, odpalamy. Posłuchajcie, jak to mruczy. Przegazujemy. Dobra, ale przegazujemy go na włączonej mocarni, wtedy ten przyspieszenie, ten dźwięk jest jeszcze lepszy. Dobra. Coś niesamowitego. I tak na koniec jeszcze taki mały bonusik. Pokażemy Wam kawałek przejażdżki Bizonem. No to ruszamy. Co to za uczucie poczuć ten wiatr we włosach. Super sprawa.